Dzień dobry Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie z Krakowa, ze Stadionu Miejskiego imienia Henryka Reymana, ze Stadionu Wisły Kraków. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby wylosować grupy Ligi Mistrzów zbliżającego się turnieju, który odbędzie się w maju. Ja nazywam się Mieszko Łabus, mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, a obok mnie jest pan Bartosz Sowiński, który dla naszych oglądających z zagranicy będzie tłumaczył dzisiejsze spotkanie. Good morning, ladies and gentlemen. Let me extend a warm and heartfelt welcome from Krakow, from Henryk Reimann Municipal Stadium. This is Wisła Krakow's stadium. We're here today to draw out the two groups of the Champions League tournament, the Amputee Football Champions League tournament, which is going to be held in May in Krakow. My name is Mieszko Łabus, and I have an honor and a privilege to have you here today. I will be working with Bartosz Sowiński, our interpreter, who's going to provide an interpretation into English for our international audience. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego spotkania, podsumujmy sobie w krótkim wideo, jak wyglądała poprzednia edycja Ligi Mistrzów. Before we draw out the two groups, let me just briefly remind you of what the last year's competition was like. And now we're going to see a video, a brief video that is going to show us how this competition was like, what this competition was like. A jest z nami dzisiaj prezes Europejskiej Federacji Mateusz Widłak, którego chcemy powitać na scenie. Zapraszam. Let me now ask Mr. Mateusz Widłak to the stage, the president of the European Amputee Football Federation. Dzień dobry, Szanowni Państwo. W imieniu Europejskiej Federacji Futbolu, Polskiego Związku Futbol witam wszystkich obecnych na sali, witam też wszystkich obecnych oglądających tę transmisję. Jest mi niezwykle miło wracać do Krakowa z wielkim futbolowym eventem. Mistrzostwa Europy, które organizowaliśmy tutaj w zeszłym roku, były fantastyczną imprezą, wielkim sukcesem i wspominamy je cały czas razem z drużynami, z federacjami z całej Europy, też z innych kontynentów, z kibicami, tutaj z naszymi zawodnikami reprezentacji Polski. Good morning, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to welcome you here today on behalf of the European Amputee Football Federation and on behalf of Amputee Football Poland. I am extremely happy that I can be here in Krakow today, back again, and this is a great opportunity to just briefly reminisce on last year's competition. Last year's competition that was an immense success. Our thoughts go back constantly to this last year's edition, and it is my hope that this year's edition will be just as successful. Futbolowa Liga Mistrzów to jest stosunkowo nowy projekt stworzony przez nas w Europejskiej Federacji, ale projekt, który bardzo szybko rośnie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Pierwsze dwie edycje odbyły się w Gruzji, bardzo dobra impreza, i rok temu w Turcji, gdzie też były pełne trybuny, fantastyczna atmosfera, fantastyczna gra. I też na obu tych imprezach my jako polski Futbol zaprezentowaliśmy się ze świetnej strony. W zeszłym roku drugie miejsce na pierwszej edycji, trzecie miejsce mistrza Polski. W zeszłym roku naprawdę sportowo byliśmy bardzo blisko nawet złotego medalu. I wierzę, że tutaj Wisła Kraków
wielki klub z wielkimi tradycjami i też ze świetnym składem, jeżeli chodzi o futbolową sekcję, nawiąże do tych sukcesów i powalczy w tym turnieju o zwycięstwo. The Amputee Football Champions League is a new event. This is a new tournament, but it is a tournament that grows and attracts a lot of interest. The two first editions of the tournament were held in Georgia. Last year's edition was held in Turkey. The Polish national team the Polish representatives of our Amputee Football League were very much successful in both these tournaments. In the first edition of the tournament, we came third, and in the last year's edition of tournament, we came second. I am sure that Wisła Kraków will follow in the footsteps of the teams that took part in the previous editions of the tournament and will achieve great success in the competition. Jeszcze raz dziękuję bardzo miastu Kraków za zaangażowanie, dziękuję Wiśle Kraków jako klubowi za zaangażowanie. Wierzę, że to będzie świetny event z dużymi markami, ze świetnym futbolem i życzę wszystkim klubom powodzenia w losowaniu. Dziękuję. So, thank you again. I would like to extend a word of thanks to the city of Krakow and to Wisła Kraków Football Club for their commitment. I am pretty sure that this tournament will turn out to be great, and I wish all the teams the best of success. Dziękujemy Mateuszu. Z Mateuszem będziemy mieli okazję jeszcze się dzisiaj zobaczyć w drugiej części spotkania. Mateusz, thank you. We will see each other again in the second part of our meeting. Szanowni Państwo, minionego roku miasto Kraków we wrześniu gościło najlepsze drużyny całej Europy. W tym roku również będzie gościć najlepsze drużyny z Europy, tym razem klubowe drużyny. Chcemy pokazać Wam, w jakich miejscach, gdzie Liga Mistrzów odbędzie się w Krakowie. Ladies and gentlemen, last year in September, Krakow had the great opportunity to host the best teams, the best amputee teams, best amputee football teams in Europe. These were national teams. This year, we're going to host club teams, and we are now going to show you some of the venues that will host this event. A jest z nami przedstawiciel miasta Krakowa, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw sportu, pan Janusz Kozioł, który również chciałby przekazać kilka słów od siebie. We are also having Mr. Janusz Kozioł with us, the representative of the city of Krakow, the plenipotentiary of the mayor of the city of Krakow for sports. Janusz Kozioł is now going to say a few words.
Dzień dobry Państwu. W imieniu prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, serdecznie witam wszystkich, którzy będą uczestniczyć w ceremonii losowania grup turnieju Ligi Mistrzów w Futbolu, turnieju organizowanego wspólnie przez Wisłę Kraków i miasto Kraków. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all on behalf of the Mayor of the City of Krakow, Professor Jacek Majchrowski. I would like to welcome all of you who have been able to attend this meeting here live and those of you who are joining us online. We are now going to draw the teams that are taking part in this event. To, że turniej może odbyć się w Krakowie, to zasługa przede wszystkim zespołu Wisły Kraków, który zdobył Mistrzostwo Polski, bo zgodnie z regulaminem Ligi Mistrzów tylko drużyna, która uczestniczy w turnieju, jest mistrzem swojego kraju, ma prawo organizować turniej Ligi Mistrzów. The fact that Krakow is now the host city of this tournament is because the Krakow-based team, Wisła Kraków, came as a winner of the National Amputee Football League in Poland, and it's only the winners of the league, of the national competition, that can take part in such tournaments, and also only those teams can host such tournaments. Brawa i podziękowania dla zespołu, ale oczywiście to wszystko nie jest takie proste, bo przecież mieliśmy kontrkandydatów, na początku włoską Vicenzę, później rosyjski Sankt Petersburg, a w ostatniej fazie Paryż był naszym głównym przeciwnikiem w staraniach o Ligę Mistrzów. Myślę, że fakt, iż udało się sprowadzić turniej Champions League do naszego miasta, miał swój początek rok wcześniej, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Wisła może być mistrzem, kiedy wspólnie z Mateuszem uczestniczyliśmy w poprzednim turnieju w Turcji i tam wstępnie, powiedzmy, lobbowaliśmy za tym, by środowisko amfutbolowe, europejskie środowisko zawitało do naszego miasta. Congratulations on the job well done to Wisła Kraków for being Polish champions. Before the tournament, we were competing against several host cities that also wanted to have to offer venues for this particular event. These were Vicenza from Italy, St. Petersburg from Russia, and Paris from France. The fact that Krakow is now the host city of this tournament is because of several reasons. One is that last year, when we were attending the previous edition of the Amputee Football Champions League, at that time we didn't know that Wisła Kraków would come out as a winner of the Polish national competition, but at the time we were already lobbying for Poland and Krakow as the host city of this event. Naszym atutem oczywiście były również oceny po turnieju mistrzowskim, turnieju Mistrzostw Europy, który w Krakowie odbył się w ubiegłym roku. Z jednej strony był to ogromny plus, z drugiej strony śmialiśmy się, że dla części środowiska europejskiego powrót do Krakowa w tak krótkim czasie niekoniecznie może być atrakcyjny. Wtedy dość mocną kandydaturą był Sankt Petersburg. Z różnych powodów wiadomo, że to już w trakcie, że tak powiem, przygotowań do wyboru tego miasta, które organizuje w przypadku Sankt Petersburga, przestało być możliwe. My cieszymy się, że na finiszu wygraliśmy z Paryżem. Mamy nadzieję, że Wisła Kraków podczas tego turnieju rozgrywanego na stadionach Garbarni i Wisły znajdzie się w gronie medalistów, czego serdecznie zespołowi życzę. Dziękuję. Last year, Krakow hosted the European Amputee Football Championship, and this certainly is an asset for any country and any city that would like to host such an event. However, we're also saying to each other, half jokingly, that the fact that this kind of championship, this kind of tournament was held only last year may not necessarily be an asset in a competition against other cities.
At that time, we were mainly competing against St. Petersburg, Russia, but for a variety of reasons, St. Petersburg was not able to continue the competition. In the end, we were competing against Paris, and we came out as winners. We are extremely happy that Wisła Kraków also came out as the winner of the national competition in amputee football. We are happy and we are hoping that Wisła Kraków will be enjoying much success in this tournament, which is organized at two venues, the Municipal Stadium of Krakow, this stadium, Wisła Kraków Stadium, and the Stadium of Garbarnia Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie Januszu. Z panem Januszem również będziemy mieli okazję za chwilę jeszcze się spotkać. Powoli zbliżając się do głównej części tego spotkania, czyli do losowania, chcieliśmy skorzystać z okazji i przedstawić szerszemu gronu gospodarza turnieju Ligi Mistrzów, Wisłę Kraków. Zobaczcie, czym Wisła Kraków jest. Thank you, Janusz. We will be having you again in a moment. In the meantime, let us see what Wisła Kraków is all about. We're going to show you a short presentation, a short video presentation of the host club of this tournament. You will hear about us all over the city. Because we feel that we are participating in something special. Initially, we might not understand the enthusiasm of those people around us, but later their passion became our passion, our life. This is the place where the new football stars were formed. Po przeciwnej stronie Kazimierz Kwiecik i gol! I gol! Znakomite podanie od Michała Piotra. Gości krakowianie dość rozpieprany gol! Gol! Grzegorz Pater, proszę Państwa! 22 minuta meczu Wisłowy. Żurawski strzela gol! 2-1! Here, relations were shaped. And here, friendships were formed that last and will be lasting. Przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz miłości, przez ciebie nie Here, we enjoyed the Polish Championship. Here, we did our best in the big games. Trafny dla Wisły i... musi strzelić i strzela! 4-1! Głową gol! 4-1! Szalkę Wisła 1-4! Here, we said goodbye to our legends. And here, and we cried when it was so close to the gates of paradise. Nigdy nie zginie! Wisła nigdy nie zginie!
stories, one club in our hearts. Wisła Kraków. To już ten moment, to już ta chwila. Za chwilę dowiemy się, jakie grupy Ligi Mistrzów zostaną wylosowane. Poproszę na scenę Artura Kurzawę, przedstawiciela Polskiego Związku Futbolu, który poprowadzi ceremonię losowania. Ladies and gentlemen, the time is now. This is the time when we draw this year's teams, the teams that are going to take part in this year's European Amputee Football Champions League competition. Let me now ask Mr. Artur Kurzawa to the floor from Amputee Football Polska, who's going to run this part of the event. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Mieszko za pierwszą część ceremonii losowania. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj w Krakowie. Tak naprawdę Kraków to futbolowa stolica, myślę, nie tylko Europy, ale i całego świata. Poprzednie edycje Ligi Mistrzów były wyjątkowe. Mam nadzieję, że ta będzie tą najlepszą, którą będziemy najdłużej wspominali, oczywiście z pierwszoplanowym udziałem Wisły Kraków, mistrza Polski. Mieszko, thank you again. I am extremely happy that I can be here with you today. I am extremely happy to be in Krakow, the capital city of amputee football in Poland, but also the capital city of amputee football globally. The previous editions of this tournament were great, and I am pretty sure that this edition will be just as good. Przejdźmy do najważniejszych zasad związanych z losowaniem grup Europejskiej Futbolowej Ligi Mistrzów. Przede wszystkim w turnieju weźmie udział 8 drużyn, które zostaną podzielone na dwie grupy. 4 mistrzów zagra w grupie A, 4 kolejnych w grupie B. Let me now turn to some of the rules that we are going to follow throughout this draw. We are having 8 teams here, and we are going to start with a group stage. 2 national champions will be competing in Group A, and 4 national champions will be competing in Group A, and another 4 national champions will be competing in Group B. Mistrzowie najsilniejszych futbolowych lig na podstawie ostatniego futbolowego turnieju Ligi Mistrzów z Polski i z Turcji zostają automatycznie rozstawione. I w ten sposób Wisła Kraków jako gospodarz zagra w grupie A i zostaje przypisana na pozycję A1, natomiast mistrz Turcji Eti Mezgut na pozycję B1. The champions of the 2 strongest national leagues, this is based on the last year's Champions League competition results. The champions of Poland and Turkey will be seeded. In practice, this means that Wisła Kraków, by default, will be given position A1 in Group A naturally, and Eti Mezgut from Turkey will be given position B1 in Group B. Pozostałe 6 drużyn, które będą uczestniczyły w tym turnieju, trafiają do jednego koszyka, nie są przed losowaniem rozstawione. The remaining 6 clubs will be drawn out from one pot, so these 6 clubs are not seeded. W pierwszej kolejności będziemy losowali nazwę drużyny, później rozstawienia A2, A3, A4, B2, B3, B4. We're going to run this draw in 2 rounds. In the first round, we're going to draw the name of the club, and in the second round, we're going to draw their position in a given group, which could be A2, A3, A4, or B2, B3, B4. Europejska Federacja Futbolu również przygotowała terminarz rozgrywek i tak w pierwszej kolejce drużyny rozstawione
z jedynką zagrają z drużynami rozstawionymi z trójką, dwójka z czwórką. Tak wygląda pierwsza kolejka spotkań. Jeśli chodzi o drugą kolejkę spotkań, która zostanie rozegrana 20 maja, pierwsza drużyna z czwartą, a także druga z trzecią. Dzień później w sobotę pierwsza drużyna z drugą, natomiast trzecia z czwartą. To teraz widać również na ekranach widzów. The European Amputee Football Federation also prepared a match schedule for the tournament, and in the first round, in both teams, those teams that are given positions A1 or B1 will be competing against A3 and B3 respectively. Then A2 and B2 will be competing against A4 and B4 respectively. On the same day, we're going to see the games in which A1 and B1 will be competing against A4 and B4 respectively, and A2 and B2 with A3 and B3 respectively. On the next day, on the 21st of May, this is Saturday, we are going to have yet another round in which A1 and B1 will be competing against A2 and B2 respectively, and A3 and B3 will be competing against A4 and B4 respectively. Godziny tych spotkań zostaną ustalone w późniejszym terminie, natomiast warto dodać, że Wisła Kraków będzie uprzywilejowana ze względu na gospodarze i prawa telewizyjne. The hours of these games will be provided at a later stage. One thing must be mentioned now, the fact that the host of the tournament, Wisła Kraków, will be enjoying a privileged position as a host and also because of broadcasting rights. Oznacza to, że kolejność meczów w poszczególnych kolejkach może ulec zmianie, natomiast same kolejki na pewno nie ulegną zmianie. This means that the sequence of the games in particular rounds may be liable to change. However, the rounds themselves will not be liable to change. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zagrają w półfinałach w sobotę 21 maja. The two best team, the winners of the two best teams from each group will be competing against each other in semi-finals. This is going to be held on the 21st of May. Drużyny, które zajmą czwarte miejsce w swoich grupach, zmierzą się w meczu o 7. miejsce w niedzielę 22 maja. The teams that came fourth in the group stage will be playing against each other in the 7th place game on the 22nd of May. Drużyny, które zajmą miejsce trzecie w swoich grupach, zagrają o miejsce 5. również w niedzielę. Those teams that have come third in the group stage competition will be playing against each other in the 5th place game. Przegrani półfinału zagrają o miejsce trzecie. The two teams that have not made it to the final will be competing against each other in the 3rd place game. Natomiast zwycięzcy tychże meczów zagrają w wielkim finale. The winners of the semi-finals will be competing against each other in the grand finale, in the finale. To tyle, jeśli chodzi o zasady. Szanowni Państwo, raz jeszcze chciałbym powitać na scenie pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw sportu Janusza Kozioła, a także prezesa Europejskiej Federacji Futbolu Mateusza Widłaka. Ladies and gentlemen, these are all the rules, and let me now ask Mr. Janusz Kozioł, the plenipotentiary of the Mayor of Krakow for Sports, and Mr. Mateusz Widłak, the President of the European Amputee Football Federation. Let me ask these two gentlemen to the stage.
Janusz, to tylko ja uzupełnię jeszcze Twoją wypowiedź tutaj ze sceny. Ja myślę, że nie tylko ja, ale i europejskie kraje, zawodnicy, kierownicy, drużyny bardzo chętnie do Krakowa będą przyjeżdżały również na kolejne turnieje, nie tylko na Ligę Mistrzów, więc możesz spać spokojnie. Myślę, że jeszcze nie jeden event tutaj fajny zorganizujemy. Jeżeli nie śpię spokojnie, to na pewno nie z powodu futbolu. Tutaj wręcz przeciwnie, same przyjemności, są inne tematy, które mogą ewentualnie zakłócać ten spokój. I have a few words to Janusz. Let me reassure you that it's not only me who comes back to Krakow very often and with much satisfaction. I am pretty sure that other teams and other contestants will be just as happy to return to Krakow as often as it is possible. So there is no reason to lose sleep over how many times Krakow will be hosting these kinds of competitions. And this is a response from Janusz. This is not the reason, the fact that Krakow is so popular, a popular venue for this kind of events is no reason for me to lose sleep over it. There are many more issues and many more problems that the world is facing today, which are in fact the reasons to lose sleep over. Nie przedłużając, przypomnę raz jeszcze, Wisła Kraków na pewno na pozycji A1, natomiast w grupie B mistrz Turcji Etimesgut. Za chwilkę rozpoczniemy ceremonię losowania pozostałych 6 drużyn. Ladies and gentlemen, without further ado, let's start the draw. Let me only remind you that Wisła Kraków has been seeded in Group A, and the amputee football champion of Turkey, Etimesgut, was seeded in Group B. So these are two teams which are positioned as A1 and B1. A więc zaczynamy. Mamy w koszyku 6 drużyn. Czas poznać pierwszą wylosowaną. So let's start. We have 6 teams in the pot. Let's see which team we're going to draw first. Sporting Futbol Włochy. Sporting Futbol, reprezentant Włoch. W poprzednim roku włoska Vicenza zajęła wysokie 3. miejsce, więc to będzie na pewno bardzo, bardzo silny rywal. Za chwilkę przekonamy się, do której grupy i na którym rozstawieniu zagrają mistrzowie Włoch. Bardzo proszę. Sporting Futbol Italy. Let me only remind you that last year Vicenza came third in this tournament, which only suggests that Sporting Futbol will going to be a strong side this year. Let me now see which group we're going to draw Sporting Futbol to. B2, a więc nie z Wisłą Kraków. Sporting Futbol na pewno zagra w grupie z drużyną z Turcji. B2. This means that Sporting Futbol will not be competing against Wisła Kraków in the group stage. They will be competing against Etimesgut. Czas na kolejną drużynę, bardzo proszę. Let us draw yet another team. Manchester City, Anglia. Manchester City, a więc no, drużyna chyba z najgłośniejszą nazwą, oczywiście zaraz po Wiśle Kraków, ale bardzo głośna nazwa, bardzo na pewno też silny uczestnik. Anglicy mogą się pochwalić wieloletnią historią, jeśli chodzi o Futbol. Manchester City, this team is just as recognizable as Wisła Kraków. They are a strong side and they have enjoyed a lot of success throughout the years. No to wylosujmy teraz grupę Anglikom. So let's see which group Manchester City are going to go into. B3, a więc nie z Wisłą Kraków. Powoli nam się wypełnia grupa B.
Manchester City dołącza do mistrza Turcji Etimesgut, a także do włoskiego Sportingu Futbol. B3. This means that Manchester City are not going to compete against Wisła Kraków in Group A. They are going to join Etimesgut and Sporting Futbol in Group B. No to czekamy cały czas na rywala Wisły Kraków w fazie grupowej. Oczywiście mamy nadzieję, że później w półfinałach, finałach Wisła zagra i będzie mierzyła się z przeciwnikami z grupy B. Tymczasem Olympique Jouy-le-Moutier, Francja. Olympique Jouy-le-Moutier to jest kolejna wylosowana drużyna, mistrz Francji, debiutant, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Let us now see what other teams we can draw, the teams that hopefully will be competing against Wisła Kraków in Group A. The first team that we have just drawn is Olympique Jouy-le-Moutier, the team that is taking part in this tournament for the very first time. No to sprawdźmy teraz, do której grupy trafi mistrz Francji. So let's see which group the French champions are going to go into. B4. B4, nie, to jest chyba nieprawdopodobne, co się wydarzyło. Poznaliśmy grupę B w całości, a więc Etimesgut, Sporting Futbol, Manchester City i do tych trzech drużyn dołącza Olympique Jouy-le-Moutier z Francji. Cokolwiek bym nie robił, teraz wszystko już jest proste. So B4, now this is quite astonishing because we have just drawn the complete setup of Group B. This means that Olympique Jouy-le-Moutier are joining Etimesgut, Sporting Futbol and Manchester City. No to sprawdźmy pierwszego rywala Wisły Kraków w grupie A. Futbol Klub Karabach. So let's see who's going to compete against Wisła Kraków in Group A, this time for sure. The first side, this is Karabakh FK Azerbaijan. Drużyna z Azerbejdżanu brała udział w poprzednich rozgrywkach Ligi Mistrzów, zajęła 4. miejsce, bardzo prężnie się rozwijająca. Poznajmy zatem, które miejsce w grupie A, które rozstawienie przypadnie mistrzom Azerbejdżanu. This side has taken part in this tournament before. In the last edition, they came 4th. This is a team that develops rapidly, and let us now see which position this team will be granted as part of this draw. For sure, this is not going to be Group B. A2. A2, a więc ostatni mecz fazy grupowej przypadnie podopiecznym Krzysztofa Moszumańskiego w ramach grupy A. Karabach na pozycji A2. The fact that Karabakh was drawn as A2 means that this side will be competing against Wisła Kraków in the final game of the group stage. Czas na kolejny zespół, jeden z dwóch ostatnich. Let us draw the two remaining teams. AFC Tbilisi, Gruzja. AFC Tbilisi to jedyny uczestnik Ligi Mistrzów, który do tej pory zagrał we wszystkich turniejach futbolowej Ligi Mistrzów. Był również organizatorem pierwszej edycji Ligi Mistrzów w Tbilisi. AFC Tbilisi, Georgia. Let me only remind you that this is the side that has taken part in all the editions of the European Amputee Football Champions League, and it is also the side that organized the very first edition of this tournament. I poznajmy rozstawienie drużyny z Gruzji. A3. A3, a więc w meczu otwarcia Ligi Mistrzów 20 maja Wisła Kraków rozpocznie ten turniej starciem z gruzińskim AFC Tbilisi.
A3. This means that Wisła Kraków will be competing against AFC Tbilisi at the opening game of the tournament on the 20th of May. Uśmiechają się zawodnicy Wisły Kraków, bo chcieli za wszelką cenę uniknąć meczu otwarcia drużynę z Hiszpanii, którą za chwilkę wylosujemy, a więc rozpoczną przygodę z Ligą Mistrzów od AFC Tbilisi. Some of the footballers from the Wisła Kraków team who are here with us today are now smiling because this means that the team that they wanted to avoid as the team they would be playing first, they in fact have avoided this team, that is the Spanish national champion CD Flamenco's Amputados Sur. A więc sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. So let's see if everything goes according to plan. Inaczej być nie może. Flamencos Amputados Sur. Hiszpania. Piękna nazwa. That's true, everything goes according to plan. We have now drawn CD Flamenco's Amputados Sur from Spain. I czas na rozstawienie. A4, a więc wszystko już jasne, wszystko się zgadza. Drużyna hiszpańska oczywiście z reprezentantami kraju, którzy tutaj w Krakowie wywalczyli sensacyjnie srebrne medale Mistrzostw Europy. Myślę, że dla wielu reprezentantów w drużynie Wisły Kraków to może być rewanż za te Mistrzostwa Europy, a więc no, zacieramy sobie ręce, bo to będzie na pewno wyjątkowe spotkanie w piątkowy wieczór 20 maja. Już teraz serdecznie na ten mecz i na cały turniej Państwa zapraszamy. A4. So everything is clear now. We now know that who Wisła Kraków will be competing against and in which sequence. Let me only remind you that CD Flamenco's Amputados Sur is this is a very strong side with a lot of internationals. Last year, the Spanish national team came second at the European Amputee Football Championship, which was organized here in Krakow. Now, our contestants, our boys, will have an opportunity to play against this team again and show that they are just as strong. To panowie, może jeszcze zanim zakończymy, może jakiś krótki komentarz, bo to po pierwsze losowanie dosyć nieprzewidywalne, jeśli chodzi o sam układ grup. Nie wiem w jaki sposób się tutaj dogadywaliście, ale naprawdę rewelacyjnie to nam wszystko wyszło. Ale chyba Wisła tutaj myślę, że może być zadowolona z tego losowania. W kuluarach Wisła bardzo chciała zagrać z Manchesterem City, z tego co wiem, najmniej z Hiszpanami, no ale nie rzucaliśmy kulkami, nie rozbijaliśmy ich, więc zostały zgodnie z regulaminem otworzone i tutaj myślę, że mecz o pierwsze miejsce w grupie powinien się odbyć między Wisłą a hiszpańską drużyną Flamencos. The gentleman, could you tell us a few words of comment on this draw? It has turned out to be quite unpredictable, and the setup of the group is quite exciting. Now, a few words about the Wisła Kraków prospect. The team that Wisła Kraków were particularly keen on playing were Manchester City. The team that Wisła Kraków were not so keen on playing were the Spanish side of CD Flamenco's Amputados Sur, but it is our great hope that our boys will come strong again in the competition against the Spanish side. It seems to me that these two teams will be competing for the winning position in this group. To poznajmy raz jeszcze te grupy. Wisła Kraków w grupie A, dalej Karabach, AFC Tbilisi, Flamencos Amputados. Tak wyglądają 4 drużyny, które będą rywalizowały w ramach grupy A. Natomiast w grupie B turecki Etimesgut, Sporting Am Futbol Włochy, Manchester City, Anglia i Olympique Juillet-Moutier z Francji. Panie prezesie, gdy tak spoglądam na te grupy, to wydaje mi się, że jednak grupą śmierci możemy nazwać grupę B. No,
Tak się wydaje, że ta grupa B jest mocniejsza, chociaż w grupie A na pewno dwie bardzo mocne ekipy i mam tutaj taką powtórkę trochę z rozrywki, jeżeli chodzi o Euro, w którym byliśmy w grupie z Hiszpanią, to był nasz główny rywal i ten mecz miał decydować o tym, z kim się zmierzymy w fazie pucharowej. Myślę, że też to tutaj będzie mogło wyglądać podobnie. Bardzo fajne losowanie, ciekawe grupy. Faktycznie wiem, że chłopaki chcieli z Manchesterem City zagrać w grupie, ale może im się uda zagrać w dalszej fazie. I myślę, że no już wszyscy czekamy, patrząc na te grupy, na rozkład meczów, już wszyscy czekamy na maj i mam nadzieję, że przy pełnych trybunach ten turniej będzie kolejnym wielkim krokiem w rozwoju futbolu w Europie, zrobionym tutaj w Krakowie. Let me now recapitulate on the composition of these two groups. Group A, Wisła Kraków, Karabakh FK, AFC Tbilisi, Flamengos Amputados Sour. Then Group B, Etimesgud, Sporting Football, Italy, Manchester City and Olympique Jouy-le-Moutier. Mr. President, would you be able to tell us a little bit more about what your assessment of these two groups are? It seems to me that Group B might be a deaf group, a group of deaf in this particular tournament. It is quite likely that this is the case because it seems to me that Group B seems a little bit overall stronger than Group A. However, Group A is a wonderful opportunity for Wisła Kraków to show that Polish footballers are just as strong and just as good as their Spanish counterparts. This only reminds me of the fact that the Polish national side were competing against Spain in last year's European Championship competition held here in Krakow. Overall, it seems to me that this is a good draw. Our boys were particularly keen on playing against Manchester City. Hopefully, they will be able to face Manchester City in the knockout stages of the competition, which is why I can't wait for May. I can't wait to enjoy this particular edition of the tournament, which is going to be held in Krakow, and it is my hope that this tournament, this edition, will be a great leap forward for amputee football and the city of Krakow. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. To było losowanie grup Champions League 20-22 maja. Zapisujemy sobie te daty, widzimy się w Krakowie. Dziękuję również, Mieszko, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, Arturze, za poprowadzenie tej części. Panowie, dziękuję za losowanie. Kto by się spodziewał, że tak to wszystko wyjdzie, że jedna grupa zostanie rozlosowana praktycznie od razu, no ale taki jest los. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do Krakowa na Stadion Garbarni, na finały na Stadion Miejski imienia Henryka Reymana 20-21 maja i 22 maja. Będziemy bardzo radośni móc Was tam powitać. Na koniec chciałbym też podziękować naszym sponsorom, firmie Nowak Mosty oraz firmie LVBet, zakłady bukmacherskie, jak i miastu Kraków za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego turnieju. Panowie, jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. So thank you again. We now can't wait to enjoy the tournament, which is going to be held from the 20th to the 22nd of May. And now a few words from Mieszko. This is a great surprise that we have drawn out Group B almost immediately at the very beginning of this draw. However, this is what pure luck is all about. Sometimes such things happen. We are now waiting for the tournament. The tournament which will be held in two venues, the Stadium of Garbarnia Kraków and the Municipal Stadium of Krakow, the Municipal Stadium of Krakow, Wisła Kraków Stadium. The final of the tournament will be held on the 23rd
2nd of May. Let me also thank the sponsors of this event and this tournament and the Wisła Kraków Football Club and the city of Krakow as well. Dziękuję również panu Bartoszowi Sowińskiemu za tłumaczenie dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Let me also thank Bartosz Sowiński, our interpreter.